Mam na imię Czcibor i lubię wojsko. W szkole lubię bardzo przerwy, sklepik, no bo mam czasami kasę. Lekcje lubię tak nie bardzo. Mamy matmę i polski. Piszemy w zeszycie. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z. Nie umiem Z, X. Sy kiedyś nie umiałem, a teraz umiem sy. Najbardziej lubię się bawić w murarza, w berka czarodzieja i w berka kucanego, w berka kibelka. To murarz, że ktoś jest murarzem i musi łapać te cegiełki przebiegające, czyli nas. Ja czasami jestem murarzem. Berk kibelek, że biegnie i ten dotyka i my musimy klęknąć. I ktoś musi nas spuścić. Wtedy możemy dalej biegać. Bardzo dużo podróżuje, więc widzi różne kraje, różnych ludzi, różne regiony naszego kraju. U nas w domu pobrzmiewa mowa niemiecka, angielska w brytyjskim i amerykańskim wydaniu, francuska, holenderska. No bardzo różni ludzie u nas bywają, śpią, niektórych on uwielbia. Więc już pod tym względem ma jakąś otwartość, myślę, że większą niż gdybyśmy nie prowadzili takiego życia. Więc on tylko w moim przypadku widzi, no właśnie, pracownika biurowego, autora, wydawcę, szefa, organizatora, kogoś w rodzaju muzyka, kogoś pracującego na planie filmowym i wiele, wiele innych. Więc już chociażby to myślę, że go w żaden sposób nie ogranicza. Małpka Kaśka. Przedstawię Wam Kaśkę, nową mieszkankę obozu. Zakomunikową dumny Z tatą to ja najbardziej lubię bawić się Lego. niewielką skrzynkę. Raz chciałem z tatą zbudować miasto Lego, ale nie zrobiliśmy. No bo tata musiał ciągle pisać. Najbardziej mnie rozśmiesza to jak tata robi słonia. To jest bardzo śmieszne. Wydarła się na całe gardło. Tata jest najlepszym przyjacielem w domu. Czasami ma dla mnie czas. Czasami ma, czasami nie. Żona stwierdził zmartwiony. Naszego misia też nie mogę znaleźć, odparł Staszek. Tam! Wskazałem hałdę piasku na wprost naszego namiotu. Wielkością i kształtem przypominała zwiniętego w kłębek niedźwiedzia. Rzuciliśmy się do odgarniania pyłu. Po chwili naszym oczom ukazał się dobrze znajomy niedźwiedzi ogonek. Nie wiem, czy to przenika bezpośrednio do naszej rodziny, do sposobu wychowania. Przenika o tyle, o ile przenika każdy zawód, każdego ojca do jego domu. Bo przenika o tyle, o ile rodzice mają prawo, obowiązek i naturalną koleją rzeczy jest, że przenoszą pewne wzorce zachowań wewnątrz swojego domu. Dziecko jest takie, jaki dom ma. Dziecko dyrektora jest małym dyrektorem. Dziecko społecznika w pewien sposób nasiąka społecznikowskimi ideami. No więc i Czcibor z całą pewnością jest tym przesiąknięty. Natomiast w życiu codziennym my nie tyle narzucamy i nie tyle kształtujemy, co wręcz przeciwnie. Próbujemy pokazywać mu wszelkie inne odmiany. Natomiast nie da się ukryć tego, że tata jest wojewodą, że tata ma tą rolę jakiegoś rodzaju przewodnika i organizatora w zasadzie w większości płaszczyzn życia, które on widzi. Więc to jest jakiś tam wzór ojca mężczyzny, który on zna, ale to nie jest sposób narzucania. Ja teraz już patrząc na niego, mimo że jest małym chłopakiem, więc oczywiste jest to, że to wszystko go pochłania, że on to uwielbia, że to musi po prostu go interesować. Ja już w tej chwili patrzę na niego i myślę sobie, że on wcale nie pójdzie moją drogą. I takie też oczywiście marzenie jest, tak jak każdy, kto wykonuje takie tradycyjne zawody, tak? Doskonały rzemieślnik chciałby, żeby jego syn przejął warsztat rzemieślniczy. Prawnicy przecież przekazują, lekarze szczególnie, zawody przez pokolenia, więc marzenie pozostaje, ale czy on pójdzie, tego nie wiem. A patrząc na niego, niekoniecznie, chociaż w wielu względach jest podobny do mnie, gdy byłem w jego wieku, tak mi się wydaje. Tata
Tata ma długie włosy, tak samo jak ja. Bardzo jesteśmy do siebie podobni. Jest niepodobny do innych tatusiów. Tata jest dobrze umięśniony, wysiłowany, chodzi na treningi. Jest szefem treningów. A rano ćwiczy te ciężary. No czasami wychodzi i nie ma dla mnie za dużo czasu. Powietrze, ogień, woda i wszelaka zła przygoda będą temu, kto by starał. Jak kiedyś będę ojcem, no to będę dobrze wychowywał syna. Tak, żeby był policjantem. Albo karateką. Albo to, albo to. Dzień dobry, Igor Górewicz się kłania. Dzwonię w sprawie czołgu 155. A kiedy może być? No, to ja wszystko potwierdzam. Fajnie, to do usłyszenia, kłaniam się. Ja jestem od dziecka fanem muzyki metalowej. Ja jestem człowiekiem, który jak coś mu się podoba, to nie potrafi ustać w miejscu, nie potrafię na to spoglądać. Zresztą w momencie, gdy stanie się na scenie, to są emocje, to nawet to nie jest adrenalina, to jest taka energia, po prostu mówiąc inaczej power, że no nie da się wytrzymać. Zespół tatusia nazywa się Casus Belli. Grają muzykę słowiańską, fajną. Tata oczywiście śpiewa takim grubym tonem. Ja tak nie umiem. Mój tata jest szefem Słowian i Wikingów i prowadzi różne pokazy historyczne i wojskowe. Jestem sobą, mam tak wiele tożsamości ze sobą się zazębiających i wzajemnie uzupełniających. Jestem ojcem, Słowianinem, Polakiem, Europejczykiem, odtwórcą historycznym, wojewodą, wojownikiem. No właśnie, nie jestem pisarzem, nie jestem aktorem, nie jestem muzykiem, chociaż i książki, i filmy, i płyty mam na koncie. Ukończyłem politologię, natomiast nie jestem aktywny w zawodzie, więc politologiem nie jestem. Ja tylko mam ukończone tego rodzaju studia. Historykiem też nie jestem, bo z kolei nie mam tego typu wykształcenia. Ja jestem popularyzatorem historii. Zaczęło się od organizowania pokazów historycznych, które też mają swoje różne odsłony, bo żywe lekcje historii w szkołach, organizacja festiwali. Potem przyszła kolej na wystawy edukacyjne. Jedna, która podróżuje po Polsce od lat, druga, którą właśnie kończę organizować, Miecze Europy, na którą uzyskałem wsparcie z RPO. No i od 2006 roku wydawnictwo książkowe. Zacząłem wydawać książki przeznaczone dla odtwórców i dla fascynatów. Jak się okazało, jest zainteresowanie spore, więc